Okej. Ready, steady, go. Tak jest. Buongiorno, buongiorno. Witam Was wszystkich na sobotnim Powerwalku. To już ostatni raz, kiedy nadaję tutaj z Włoch, San Pellegrino. Dzisiaj czas wracać do domu. Długa droga przed nami, ale spoko, warto było. Jak się macie? Mam nadzieję, że od spaceru zaczniecie ten dzień. Takiego 10-15 minutowego. Ja właśnie dzisiaj planuję 15-20 minut z Wami pomaszerować, żeby dobrze, aktywnie, zdrowo rozpocząć dzień. To już taka nasza rutyna, prawda? Od początku roku tak zaczynamy. Moi drodzy, dzięki za wszystkie komentarze pod wczorajszym Powerwalkiem. Przeczytałem je. Przepraszam, coś tutaj się obróciło na moim... Zadziała, ok. Raz, dwa, trzy, jak mnie słychać? Ok, jest. Patrzę, bo mam takiego gimbala, który nagle mi spłatał tutaj figla. Ale ok, mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać i dobrze widać teraz. Dobra, wracam do tematu komentarzy. Dzięki za wszystkie. Fantastyczne są. Lubię je. Fajnie piszecie. W ogóle nie tylko ja czytam, ale cały nasz zespół pracujący nad powerwalkami i mówimy, ale to jest paliwo do dalszego działania. Jakie to jest pozytywne wszystko. Nawet jeżeli to jest konstruktywna krytyka, tak jak w przypadku Łukasza. Tak? Łukasz, dobrze zapamiętałem imię, przepraszam, ale mam słabą pamięć do imion, ale Łukasz zwrócił uwagę i moim zdaniem słusznie, że robię takie długie wprowadzenia i dopiero chyba wczoraj po 7 minutach przeszedłem do tematu. Dziękuję Ci, Łukasz, za taki komentarz. Gimbalem. Jak po prostu wyłączę. Wezmę telefon do ręki. Ok. Czekajcie, złożę go sobie. Dobra. Mam nadzieję, że działa. Problemy techniczne, za które przepraszam. Pierwszy raz się zdarzyło. Dobra. Więc ja dziękuję Tobie, Łukasz, za ten komentarz, ponieważ tak uważam, że ja dosyć długie takie wstępy robię i bardzo często dookoła mówię, tak trochę halsuję się, jak to po żeglarsku mówimy, a dopiero później przechodzę do tematu. I zauważyłem to wiele razy u siebie, szczególnie w trakcie wystąpień publicznych albo wywiadów, powerwalków. Widziałem to także na swoim wystąpieniu TEDx, w którym miałem wszystko dobrze przygotowane. Występowałem z tematem na TEDx w zeszłym roku, z tematem umysłu sportowca. I też zamiast konkretnie do celu, to ja tam trochę pokluczyłem dookoła. No dobrze, a z drugiej strony przeczytałem komentarze Agi i Hanny, które mówią, nie, to jest dobre, to jest fajne, że tak powolny jest ten wstęp i niech tak zostanie. Powiem Wam, trudno Wam wszystkim dogodzić. I chyba się nie da dogodzić wszystkim, co? Zgadzacie się ze mną? To jest po prostu niemożliwe. Myślę, że trzeba robić swoje, ale z drugiej strony uważam, że trzeba też się rozwijać. Jeżeli ktoś na coś zwraca uwagę, to można to rozważyć, przemyśleć i... Czekajcie, zmienię rękę, bo jednak będzie lepiej tak. Dobrze. Trzeba to rozważyć i zastanowić się, no, może faktycznie ktoś ma rację. I ja w ten sposób zostałem wychowany i w ten sposób do tego podchodzę. Więc, no jak mówię, nie dogodzę Wam wszystkim, ale będzie bardziej konkretnie. To tyle tytułem takiego wstępu, żeby nie było 7 minut, ok? Dobra, słuchajcie, to co dzisiaj Wam chciałbym powiedzieć podczas spacerowania, to jest minimalizm. Bardzo mnie zainteresował, wiecie kiedy? W roku 2020, a dokładnie w marcu. Pamiętacie, co się stało? Wtedy, nie tylko u nas w Polsce, ale na całym świecie. Chyba nigdy tego nie zapomniemy, co? Jak świat się zatrzymał, nadszedł koronawirus, pojawił się, to były trudne czasy, ale
to, co zauważyłem wtedy, to, że świat się zatrzymał. I bardzo dużo czasu spędzaliśmy w domu. I ja oczywiście cały czas się działało, pracowało, ale był też czas, żeby popatrzeć na to, co mamy w domu, popatrzeć na to, co robimy, a także pooglądać różne filmy, bo wtedy dużo czasu było na oglądanie, chociażby Netflixa. Czekajcie, przejdę na drugą stronę. I wtedy właśnie Netflix wypuścił 3-odcinkowy miniserial zrobiony przez BBC. Sprawdzałem wczoraj, nie ma go już niestety na Netflixie i powiem szczerze, nigdzie go nie znalazłem, ale jak go znajdę, to napiszemy o tym, chociażby na naszych social mediach, które już uruchomiliśmy, powerwalkowych. Mamy Instagrama, Facebooka i LinkedIna. Zapraszam Was do obserwowania, do śledzenia, do subskrybowania. I w tym serialu poświęcono uwagę, że w ogóle historia przedstawiona była starożytnych filozofów. I jeden odcinek był poświęcony buddyzmowi. Ja nie jestem zainteresowany tą religią, chociaż bardziej to filozofia, ale z zainteresowaniem słuchałem, jak dużo miejsca w buddyzmie poświęcono minimalizmowi. I się tym zainteresowałem i tak sobie pomyślałem, a co jakbym spróbował? Bo ja zawsze miałem dużo rzeczy wokół siebie. Od małego. Zbierałem samochodziki, długopisy, zresztą długopisy uwielbiam do dzisiaj. Czapki, ubrania, elektronikę. O Boże, ile ja mam elektroniki. Samochodów. Znaczy, nie mam dużo samochodów, ale wtedy wyjrzałem za okno w czasie pandemii, mówię, stoi samochód ten drugi do żeglowania. Po co mi tyle samochodów? No i postanowiłem, że spróbuję. Zrobię na sobie taki eksperyment. Od czego zacząłem? Zacząłem od ubrań. Spojrzałem do swojej szafy i postanowiłem, że włożę do torby wszystkie ubrania, których nie używałem przez ostatni rok. I tak zrobiłem. Włożyłem do torby olimpijskiej. I żebyście widzieli, przepraszam, trochę wolniej mówię, bo zacząłem pod wiatr iść. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie, bo mam taki bardzo dobry mikrofon. Ale jest ciężko. Ale dzisiaj wichura. Ja cię kręcę. Ci, co zostają na nartach tutaj, to nie będą mieli łatwo. No dobrze. I zacząłem właśnie od tych ubrań. Włożyłem do torby, takiej ładnej, olimpijskiej, wszystkie rzeczy, których nie używałem przez rok. Sporo było tego. Jak się tylko pandemia skończyła, to ja zaniosłem te rzeczy do klubu żeglarskiego i dałem w prezencie dzieciakom, młodzieży. Już takiej wyrośniętej młodzieży. Takiej jak ja. No i powiem Wam, powinniście widzieć, jaką mieli minę, jak się cieszyli, jaka to była radość. Ja oczywiście też dzięki temu byłem też bardzo radosny, bo nie ma nic innego, nie ma nic lepszego niż sprawiać przyjemność innym. I powiem Wam, spodobało mi się to. Następnym razem już dłużej się zastanawiałem, jak szedłem do sklepu i zastanawiałem się, czy ja faktycznie czegoś potrzebuję, to co sobie chcę kupić. I czy będę to nosił często, no to przynajmniej raz w roku. Fajnie to na mnie obecnie działa. Następnie to samo zrobiłem z elektroniką, z różnymi innymi rzeczami, które mam w domu. I po jakimś czasie, powiem Wam, poczułem, że mam mniej. Mam mniej tych wszystkich rzeczy, których trzeba pilnować, których trzeba serwisować, ubezpieczać, czyścić, magazynować, układać, szukać. Wiecie, nagle poczułem, jejku, faktycznie mam mniej. Ale z drugiej strony od razu poczułem, że mam więcej. Więcej czego? Więcej przestrzeni. Więcej spokoju. Więcej lekkości, bo nie mam na barkach swoich, na ramionach tego całego ciężaru tych wszystkich rzeczy, o których wspomniałem. I to było fantastyczne odkrycie.
Obecnie mamy taką sytuację w domu, że umówiłem się z moimi dziećmi, że to one wystawiają na sprzedaż, na tych wszystkich tam, nie wiem, OLX-ach czy Allegrach, już nawet nie śledzę tego za bardzo, rzeczy, które chcemy oddać, które chcemy sprzedać, które są nam niepotrzebne. Umówiliśmy się tak, że połowa z utargu trafia do ich skarbonki, do ich oszczędności. Oni się bardzo, bardzo ucieszyli, robią to systematycznie, tam sobie dziubią, coś tam spływa, ale ostatnio Max przyszedł do mnie i powiedział: tato, znaczy możemy wystawić na sprzedaż twój samochód? Bo tak wolno nam idzie. Pogratulowałem mu pomysłu, powiedziałem no way, ale brawa za pomysłowość. Więc jak widzicie, można to też w ten sposób zrobić. Dzisiaj jestem bardzo zadowolony z tego, nazwijmy to, swojego minimalizmu. Nie przesadzam oczywiście z tym, ale to, co najważniejsze, czuję się z tym dobrze. Robi to dobrą robotę. U mnie, we mnie i tak dalej. Już nie wspominając po prostu o tej lekkości, o tym spokoju, o tym oszczędnościach też. Bo też kiedyś okupywałem się, po prostu szedłem i kupowałem rzeczy zupełnie mi niepotrzebne. Znaczy, wydawało mi się, że potrzebne są w tym danym momencie. No ale nie tak zawsze. Więc polecam spróbować. Ja to nazywam eksperymentem, ale to też można podciągnąć pod nawyk. Dużo o dobrych nawykach mówimy. O takich gotowych rozwiązaniach. O naszych własnych doświadczeniach, które się sprawdziły albo nie sprawdziły, które gdzieś podejrzeliśmy, od kogoś usłyszeliśmy i dzielimy się nimi. Tutaj właśnie podczas powerwalków. Przez to te nasze spacery są nie tylko zdrowe dla ciała i naszego umysłu, bo każdy spacer zawsze jest zdrowy. Pamiętajcie o tym i mówcie też innym. Niezależnie o której godzinie zrobicie tego, czy tak jak my tradycyjnie o 6:15, czy w innej części dnia. Najlepiej jednak zacząć rano, stwierdzam. I właśnie te nasze tipy, chociażby o takim minimalizmie, myślę, że niech pójdą dalej w świat. Spróbujcie. Moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was od razu też na jutrzejszego Powerwalka niedzielnego. Ja go też poprowadzę. Tak się umówiliśmy z gospodarzami. Dużo naszych gospodarzy jest w podróży. Chociażby Marek Kamiński. Widziałem wczoraj na LinkedInie, wrzucał zdjęcia z Miami, ze Stanów. Pamiętacie, jak w zeszłym tygodniu podczas Powerwalka zapowiadał, że leci tam, występuje na dużej konferencji i stamtąd pozdrawia. Od razu Wam powiem, że przyszły tydzień będzie bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy zapowiada się na Powerwalkach, więc polecam Wam zaplanować te nasze spotkania. Ale dzisiaj już kończę. Życzę Wam miłego weekendu, spokojnego przede wszystkim. Ja idę teraz już do hotelu, zaraz zapiję się pysznej kawki z grochowym mlekiem, takim jak zawsze. To o tym mówiłem podczas wczorajszego Powerwalku. A tymczasem wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was i do zobaczenia jutro. Jutro już będę w Sopocie, jutro już będę maszerował po Sopocie. Pa, San Pellegrino, do zobaczonka, pa, cześć.